Zobaczcie, ojciec wrócił po kąpieli. Ja nie wiem, po co on się wytrzyma. Ja się zastanawiam, po cholerę ja ręcznik brałem. Mogłem sobie stanąć na zewnątrz, namytyć się, poczekać z pół godziny, by mi spłynęło. Gorzej z tyłkiem, no nie? I musiał chyba na rękach stanąć. A teraz Gabi mi mówi, że mam zostawić ten samochód dalej od drzewa. Ciekawe jak. Adam, i tak mokry jesteś. A chcesz tym suchym ręcznikiem dostać? Przebierzesz się. Gdzie? O, Adam, ciemno jest. Rozbieraj się do naga i cię auto odstaw. I tak cię nie widzi nikt. Nie no. A to co? Nie ma nic, no nie? Zgaszę. Dobra. Nie, bo wiecie, to jest auto. Mamy tu drzewa. Drzewa są. Tu są drzewa i tutaj pan z boku, on odstawi te auto i chciałam, żeby Adaś tutaj... Znaczy ja to zastanawiam się, żeby tam podjechać, obok, tu, na wprost. Bez pusty boks, ten. No to idź, Adaś, bo ja nie lubię tutaj, wiecie, pod drzewami. No chyba, że chcesz mieć auto uszkodzone, a nie zapowiada się ciekawie. Ja w ogóle ja się boję zawsze w burzy tutaj pod namiotem. Na razie wiecie. A masz piżamy zastępcze? Nie, tam są majtki brudne. Jezu, wiecie co? A ty czego się śmiejesz? Waneska się śmieje. A gdzie Beluś jest? Zobaczcie, a tutaj sobie Beluś siedzi między śpiwarkami naszymi. Nie Beluś? No. Także to tak, no nic. My tak u nas wieczór bywa. Najedliśmy się, napiliśmy się. Karaoke nie... Ja jestem pod chwilę, ja cię tak mogę teraz stawić samochód, ja tu zaraz wjadę do jeziora. A to ja, ty piłeś, to nie możesz jechać, Adaś. No ale i temat zamknięty, idę spać. Karaoke nie było i koniec. No zaraz zrobię tu karaoke. Za darmo. Ojejku, no nic. Co ty robisz, Bello? O Jezu. Głupek jeden mały. Beluś, co ty robisz? No nic, to leć. A my się żegnamy, miłego wieczorku. A, ja mam lecieć, a wy się żegnacie. Co pobiegam? A co tam z kowronek, co pobiegam? Po deszczu, a co to? Umyłem się, kurczę bele. A z psem? Byłeś z psem? Vanessa była przecież. A, wystarczy? Wystarczy, a myślę, że on wyjdzie. On jest mądrzejszy ode mnie. Ojejku, jejku, ja się boję strasznie burzy w taką pogodę. Pod namiotem Adam, tu nic nie strzeli? Chyba cię wbiorą w głowę. A jakie drzewa są obok? Ja to zawsze się... A ty gdzie idziesz? Co? A ty gdzie idziesz? Tam gdzie krótkie potop. A chyba, że stanik Nikoli ubrać. Co? Co ty tam szukasz? I mówcie, że namiot nie jest fajna sprawa. Wesoło jest, śmiesznie jest, później jest miło wspominać, włączamy takie filmy właśnie. Wiesz co, poczekaj jak się burza skończy, będziesz wspólnie. Później jak przyjdzie zima, włączymy taki film i mamy co wspominać, nie? I później ulewa jest, aż ulewa. Kupę śmiechu, ulewa. Co ty szukasz? A, kurtkę. Portki! Jak portkę mam! A nie chcesz to, co kupiliśmy, Adaś, ten płaszcz taki? Weź się płacz, to mi tak podwieje, że będę później przez tydzień pisał. Ojej, no nic. My idziemy spać. No, odważny świat należy. Jak coś pierdyknie i przyjdę z dymem, to znaczy, że będę to. Tu masz auto, to siadaj. Co? Auto masz blisko, to nie idziesz nigdzie. Co ty masz? A, Pieniądze. centy. Euro, wow! O, bogaty jesteś, wow, ty jutro stawiasz. Klocka z wrażenia. Nie wiem, czy mnie... Waneska się patrzy i się śmieje. Ja to ja, ale Waneska Zobaczcie, jak... do Zobaczcie, jak Waneska się opaliła, cała brązowa, czerwona. Ja tu nawet nie pokazuję się. No, ja mam tak buzię czerwono spieczoną, że jutro w ogóle odpuszczamy sobie opalanie. Ja się nawet nie pokazuję. Chodzę! Tyłka nie nagrywasz!
Powodzenia! O Jezu, jak namiot tutaj. Oj, co ty robisz? Ej! Wiecie, jak na łajbie. Zostaniemy bez namiotu. Jezu, to jest fagas mały. Polecimy. Chodź Beluś do nas, biedulku. Skakuj tutaj pod śpiworek. Chodź Beluś. Chodź, pokładź się tutaj, chodź. Ale ja go Chodź. No chodź. Chodź tutaj. chcę. Beluś, kochany nasz. Mama, a ty tam w ogóle nie powinien jechać. Halo, siedzisz? Trochę pada, kurczę, trochę pada. Jezu. Toady! Oj. Witamy was serdecznie. Tutaj Adam śpiochnie, że dopiero wstał. No pojechał, poszedł tutaj, bo to auto odstawił, wiecie? Tutaj pan też odstawił sobie auto i teraz dopiero co właśnie przyjechał. Spałeś się? Co? No, A wiecie co, burzę mieliśmy w nocy, ale taką burzę ulewę, nie? tak waliło. Jak gdzie? A ja właśnie, wiecie co, siedzę sobie w namiocie i sobie kawusie tutaj piję i tak sobie siedzę i mówię, o fajna fotka by wyszła, jak sobie tu usiadłam. Adama nie zdążyłam powiedzieć. Adam wjechał w autem, no i czarprys. Nie mam tego widoku pięknego. No niestety. No. Ale Jezu, to jesteś głupi. No, Nikola nie chciała zrobić, schowała się przed komarami. W takim kokonie. Waneska gdzieś tu. Zobaczcie. Waneska Gdzieś krąży ona tu. to śpi po całym materacu i tu, gdzie tylko popadnie. No Beluś jakby nie było w śpiworku przykryty. Cieplutko. Ale mieliśmy naprawdę taką burzę w nocy. Takie grzmoty były, nie Adam. Ja w pewnym momencie powiem wam, że... Nie w nocy, przed 12. Nie, do wpół do pierwszej tak waliło Adam. No i ja później, jak tak zaczęło walić, to do Nikoli mówię, no ja chyba zaraz, i do Adama mówię, zaraz pójdę chyba do auta i w aucie będzie siedziała. No ale później było tak, że przysnęłam i nie słyszałam nic. Tylko Nikola mówiła, że nie, Nikola? No wpół do drugiej te burze były, te grzmoty. No także dobrze, że zasnęłam, bo pewnie bym się w aucie znalazła. Nie lubię pod namiotem. Jak wiecie, jak są burze, ale są te pioruny, jak strzelają. To jest najbardziej niebezpieczne, bo tam, że burza jest i tam gdzieś w oddali słychać te grzmoty, to tam nic takiego, nie? Czy tam ulewa. Namiot się naprawdę nam spisuje super. Naprawdę świetnie jest. Porównując do tamtego namiotu, to nic kompletnie, nic w środku nie ma. Nic kompletnie. Ale już są jak takie, wiecie, grzmoty tutaj już w pobliżu u nas. Jak tak strzelało, to taki strach, no. Trochę nam narobiło. No teraz tak, nie wiem nawet ile stopni jest. No ale chyba z 20. Nawet nie wiem. Ile, nie wiesz Nikola ile stopni jest, ale na pewno ciepło jest, tylko taki wiaterek, taki rzeźki, no bo to jeszcze wiecie, rano jest, dopiero w pół do 10. Coś tam się przyjaśnia. Od razu ręczniki wszystkie wyjęłam z namiotu, tam ma kurtkę. Tu wszystkie ręczniki powyciągałam, suszarkę buchnęłam z pralni. Bo nie miałam... I tak stoi, miałam to zanieść, wiecie, po praniu. No ale co tak przywłaszczyliśmy tutaj i wieszamy sobie ciuchy. No bo tego sznurka tak nie za wiele, ale co, tam będziemy odjeżdżać, to odniesiemy, podziękujemy. Póki co korzystamy. No ale widoki przepiękne, fajnie jest naprawdę. Tylko te komary takie dobijające są trochę. Dla mnie może nie, bo mnie nie gryzą w sumie, ale Nikolę i Waneskę, no niestety pociapane zostały, a szczególnie Nikola całe nogi ma tak naprawdę w takich burchlach pociapane. Niby psika, nie Nikola? No i to Znaczy, tak. potem jak psika, no to już mnie nie gryzą, ale jak potem pójdę się kąpać i... To znów, no właśnie, to wszystko się zmywa i znów od nowa wszystko. Na razie póki co cisza, spokój, bo każdy jeszcze śpi, gdzieniegdzie ktoś tam się przymsknie, bo to wiecie, tędy idą do toalety, z tamtych z tych domków też wszyscy tutaj do naszej toalety, znaczy naszej, powiedzmy naszej, do wspólnej toalety, to tędy chodzą, taka ścieżka w sumie każdy. A tak to ogólnie cisza jest. Widzicie tu, szef kuchni będzie robił, co będziesz robił? Czekaj, klapeczki sobie może ubiorę.
Bo takie podłoże jest trochę nieładne. Szef kuchni będzie. Co dzisiaj serwujesz nam? Co? Zobaczcie, ile naczyń mamy. Ale co tam, wylewka tam. Olewka, nie tata. Adam miał iść zmywać. Mówi, daj sobie spokój, zjemy śniadanie i dopiero pójdziemy. Ja później mówię, że bałagan. Co tam, nie chce mi się dzisiaj rano nic. Jeszcze korzystam, wiecie, nie trzeba tak szybko zmywać. Przyjdę do domu, to będę dopiero ogarniać, chociaż Amelka mi tam poogarniała. O, możesz mi kawkę przynieść, bo zapomniałam, w namiocie została. Nie, no tak, dokładnie. Jak wracamy z namiotu, z urlopu, to ja wszystkie te rzeczy kampingowe, wszystko do zmywarki wyparzam. Sztućce, wszystko wyparzam. Bo to jednak jakby nie było, myje się, ale to jednak ten zapach, a ten problem tutaj jest, no, moja kawusia jeszcze nie dopita, tak siedzę i sączę. Przynajmniej mam teraz towarzysza. Adam w takim ładnym kubeczku pije. No niestety taki kubeczek wzięliśmy tylko jeden, bo mówiłam, musiałam ograniczać rzeczy. Ale to może się zmienić za rok. Będzie trochę więcej miejsca w autku, nie? Więc będzie można więcej coś pobrać. Nie trzeba myć na bieżąco. Bo tak to musimy myć, bo wzięłam tylko takie 4 kubeczki, takie plastikowe też, tylko 4 wzięłam. Kto tutaj wstał? No brudny jest, no nikt nie mył, kochana. Husky jest brudny. To trzeba sobie umyć. Chcesz pić, to myj, kochana. A tu to co serwujesz, ojciec, powiedz. O, coś tam się popsuło. No to już nie wbijaj go. To już, wiesz, lepiej dmuchaj na zimno. Nie zwrócić się może uwagi. Adam robi jajecznicę z boczkiem. Mam taki ładny tam boczek, taki gruby, wiecie. Taki dobry chlebek. W sumie nie było innego chlebka, bo Adam pojechał. Został, bo rozleje się. Pojechał do sklepu, to co? Już nie było za bardzo, nie? Bo Adam bardzo późno pojechał po chlebek, bo stwierdziliśmy, że nie mamy za bardzo pieczywka. No i wziął to, co wziął. Ale okej. Fajne są takie tutaj ciemniejsze takie chlebki. Ale ten też jest dobry. Ujdzie, ważne, że jest. Bierze się to, co jest. I tak zdążył wziąć, bo były tylko 3. Za chwilę już nie było nic, nie Adam? Nie było. Kurde, tam się ludzie rzucili. Bo Adam akurat sam pojechał. Mi się nie chciało. Mówię, jedź sam po chlebek. Tylko wiecie co, ja nie wiem. Oni musztardy chyba nie używają, bo tam różne jakieś pasty. Co tak oko zamykasz? jak nie wiem co. No jak podnoszę bozie, to mi się oko zamyka. No, ciekawa jestem, czy tu musztardę mają we Włoszech. Dajcie znać, jak ktoś jedzie do Włoch, czy jest we Włoszech musztarda. Bo Adam mówi, że obszukał. Byłem, więc ciężko mi było coś tam tłumaczyć. I Adam mówi, że nie ma. Musi być. W każdym kraju musztarda, wydaje mi się, że jest. Tylko jak nie miałeś telefony, nie mogłeś sobie przetłumaczyć. Ja bym wszedł i wyszedł ogólnie z tego sklepu, tylko po chleb. Więc nie wiedziałeś. Aż tak dużo to nie rób, bo ja raczej nie będę jadła. No ale Nikola i ja jem. Bo ja to zjadłam wcześniej z śniadanką. Nie chciało mi się czekać na nich. Mówię, zjem sobie jeszcze bułeczka wczorajsza, została taka dobra. Z jakimś takim posypką taką, nie wiem co to za posypka. Z takim, ciężko powiedzieć, takie jakieś coś zielonego było, z jakąś przyprawą. Więc najedzona jestem. Chyba, że boczuś sobie buchnę. Majeranek czy co? Albo majeranek był, możliwe, że z majerankiem. wyglądało. Możliwe. No ale dobra bułeczka. A to taki, no trochę taki jasny ten chlebek jest. Nie. Ostatnio wzięliśmy, Waneska, taki dobry chlebek, nie? Ale nie było już. Taki paczkowany, taki też świeżutki. Ten taki już ukrojony. No, dobry był. Ale też trzeba inna bułka. No, Taka ta. też, no ale niestety jak się nie pójdzie wcześniej do sklepu, to tak Taka dziura. jest. No, że palca wstać. Tam język wstać. Oj, mama z żartami się trzyma, nie? No co, tam trzeba się cieszyć. Pogoda piękna, powiem, zobaczcie, coraz ładniej się robi. Gdzieś tam słoneczko przybija za domkiem, więc fajnie. Podoba mi się tutaj ten widok. Tylko niestety ta woda... Tylko ten widok. No, bo ta woda no, śmierdząca. Wczoraj poszliśmy z Adamem sobie tam, wiecie, na ławeczkę sobie posiedzieć. Wzięliśmy Belusia. Tak romantycznie. Ale powiem wam, że romantyzm się skończył. Z dojściem do brzegu. Doszliśmy, posiedzieliśmy chwilę i Adaś mówi, no wiesz co, nie, idziemy do namiotu. Bo tak nieprzyjemnie było, trochę tak tymi glonami śmierdziało.
No więc, no, czar prys i trzeba było wrócić do namiotu i przy namiocie sobie już siedzieliśmy. No to tak. A szkoda, że tego brzegu nie czyszczą, bo w sumie powinien tu przyjść jakiś, nie wiem, jakaś osoba i to ogarnąć, nawet tam jakieś kamienie. Nie osoba, tylko maszyna. Maszyna i nawet jakieś tam kamienie czy coś wysypać, żeby to tak się nie zbierało. Naprawdę, bo tak tracą trochę dużo, bo jakby ten brzeg był taki ładny, czyściutki, jak tam ostatnio byliśmy, to naprawdę oni by tak dużo zyskali. No i tutaj, żeby były te rowerki do wypożyczenia, bo ja z chęcią bym wypożyczyła, bym z chęcią popływała tutaj pozwiedzała troszeczkę tym rowerkiem. No ale niestety tylko jest kajak. Mama. No i to tak. Szkoda. Zyskaliby trochę na tym, a tak to. No i przez te glony, co są, przypuszczamy, to glony chyba, na pewno Adaś, te glony są? No są komary. Bo wiecie, jak to tam ta woda jest tutaj taka zielona, to wszystko się zbiera, to i więcej. To stoi w miejscu. Stoi, tak, i dlatego później pełno komarów jest. I to te komary takie, wiecie, jakie to są komary, Nikola? Zabójcze. Tygrysie. A, te tygrysie i Nikola mówi, mama, one tak gryzą i tak później to swędzi, takie burchle ma. No, trochę z tym nie za bardzo, więc Nikola mówi, że mama wszystko wybieraj, aby tylko nie jezioro. Waneska też, tak Waneska? Wszystko chcesz, mogą być góry z basenem, aby nie jezioro, nie? No, ja wiem, może być morze, wszystko, a jezioro jednak przy wodzie jednak te komary ciapają. Ale masz kanapkę, ło, najesz się z tą dziurą, że ho. No nic, szef nam tam robi, smaży boczuś, pokaż ten boczuś taki gruby, wiecie, ja taki fajny, grubiutki boczuś wzięłam, ale taki, fajny taki boczek, ja lubię taki boczek, u nas takie mniejsze są, nie? Wydaje mi się. No chyba też są takie, tylko że one droższe są. Wiem, czy droższe? Tutaj akurat płaciłam chyba 2 euro, więc naprawdę niedrogo. Nie, w ogóle ja wam powiem, jak ktoś jedzie do Włoch, to się nie opłaca kupować. Nie, my już nie będziemy zakupów robić, jak będziemy jechać do Włoch, nie? Jednak będziemy przyjeżdżać do Włoch i tu robić zakupy. No, też nam się wydaje. Bo normalnie to zakupy robimy i bez sensu było to wywożenie. Wiecie co, my się zawsze tak ubezpieczamy, bo jak jeździliśmy do Szwajcarii, to tam niestety drogo. I tam jednak trzeba mieć lodówkę zaopatrzoną, no i przede wszystkim słoiki zaopatrzone. No chyba, że ktoś chce wydać dużo pieniędzy na jedzenie, a my jesteśmy tacy, że wolimy jednak przeznaczyć pieniądze na jakieś atrakcje, na inne rzeczy, na więcej wyjazdów, niż wydawać na drogie jedzenie, gdzie idzie się do toalety, wydali się i nie ma nic. A to, co zwiedzimy, zostaje jednak razem z nami i możemy coś wspominać. Więc my tak uważamy. I nie to, że nie wiem, sobie żałujemy. Nie żałujemy, bo tutaj też sobie pozwalamy. No wiecie, wszystkiego też nie nagrywamy, no bo też chcemy odpocząć troszkę. Adam też chce odpocząć od kamery. To, co ja wezmę, to coś tam nagram, bo pewnie jakby mnie dzisiaj nie wzięło, to Adam też by nie nagrał. Więc mówię, dobra, biorę kamerkę i nagrywam, żeby trochę naszego szefa nagrać. Ale wiesz, to jest tak, bo ja tak Nie, tata? nagrywałem każdy dzień. Czekajcie, może ja przerzucę. Mam akurat swój telefon. U Adama jest fajnie, że ja tylko naciskam i jakby przerzucam, a u mnie muszę wyłączyć i dopiero mogę Adama nagrać, bo tak to. Niestety mój telefon tego nie ma. Ogólnie ja wcześniej nagrywałem każdy dzień po kolei, ale tu nieraz nie ma sensu tak nagrywać. Po drugie, człowiek jest na urlopie, też chce sobie odpocząć. Dokładnie. Bo też oglądam innych, to dużo ludzi nagrywa jeden vlog z kilku dni. Ale my i tak często nagrywamy. Naprawdę bardzo wam dużo pokazujemy tutaj z naszego życia, z naszego urlopu, kampingu. Bardzo dużo. I praktycznie nie ma jakiegoś tam takiego obcinania dużo, bo naprawdę to, co się dzieje, to tak nagrywamy. Ale no akurat wczoraj nie nagrywaliśmy. Byliśmy na basenie, spędziliśmy sobie fajny czas. Ja sobie spędziłam. Adam trochę film tutaj montował dla was, który właśnie wleciał. Ale już jest drugi prawie. No, później Adam doszedł, to trochę posiedzieliśmy w wodzie, Waneska się kąpała, później poszliśmy sobie na lody, no a później na koniec posiedzieliśmy tu z sąsiadami, nie? Których pozdrawiamy serdecznie. Zeszło się nam, mieliśmy iść na chwilę się pożegnać, a zeszło się ile, Adaś? Nie wiem, dzieciaki liczyły. Dzieciaki liczyły, przychodził mama, a wiecie ile już rozmawiacie? 2 godziny
No, Waneska trochę smutna, bo koleżankę pożegnała, nie? Gdzie jest drzem? Dżem w lodówce jest. Szukałem, tam nic nie ma, tylko drzem i majonez. Nie, drugi tam jest, słoik drugi jest. Jest, taki owocowy kupiliśmy. Więc, Jestem cała pogryziona. no i tak spędziliśmy wieczór, żegnając się właśnie tutaj. Pokażę wam nogi Nikoli. Zobaczcie, jak ona ma pociapane. Zobaczcie. Tutaj to Strasznie już tam, boli, no, bo to... ale tu, a weź z tyłu, zobaczcie, jak ona ma, zobaczcie, całe nogi pociapane, naprawdę strasznie. No dziwnie w ogóle, takie No. jak mnie to pogryzły. Takie Też place jestem. ma, jejku, i ona, Nikola, kupiła takie specjalne, tam wiecie, ma takie preparaty różne, To, tylko że no... takie różne Widziałam, preparaty. że to śmierdzi jak taki... No, strasznie Jak śmierdzi. taki amoniak, taki jak się włosy rozjaśnia, to właśnie to tak śmierdzi. I różnymi psikadłami, ale jednak wiecie, te komary też są inne. No to I są dlatego, takie wisie, no to i takie- zobaczcie, jakie Nikola ma ślady straszne. Ja nie mam nic, w ogóle nie jestem pociapana. Jak śmierdzi. No, także to tak, troszkę tak dzisiaj ponagrywamy. Dzisiaj mamy zamiar się wybrać w fajne miejsce na wysepkę statkiem. A, dzisiaj? No, bo dzisiaj taka pogoda, wiesz, na razie taka fajna na zwiedzanie. Już tym bardziej, że w sobotę już wyjeżdżamy, dzisiaj czwarteczek jest. Nikola za bardzo nie chce jechać, bo mówi, że kolano ją boli. Ja już mówiłam Nikoli, żeby do lekarza się zgłosiła, żeby jakieś badanko jej zrobili. No ale mówiłam, że może tam winno sobie wiedzie, żeby jednak pojechała i sobie zwiedziła, bo tak to co będzie siedziała, mi się wydaje fajnie zwiedzić Nikola, naprawdę. I tak Nikolę namawiam, żeby z nami pojechała. No ale no nie chcę za bardzo, zobaczymy. No, my tak się jednak chcielibyśmy na to chociaż jedną wysepkę, nie? Pojechać. No, co jeszcze Adaś powiesz? Co to jeszcze? Co Waneska dzisiaj taka będziesz samotna bez koleżanki, co? Waneska? No. Ale nic, może się spotkamy za rok albo w Warszawie, nie? No bo oni są spod Warszawy, więc jak będziemy w Warszawie, to na pewno się odezwiemy i się może spotkamy. Kontakt mamy. To... Dokładnie. Bardzo fajnie czas spędziliśmy. Waneska się wybawiła, miała koleżankę. Potrzebuję Tak, Vanessa? Tak. Pozdrowisz? Pozdrawiam. A ja potrzebuję papier. Widzicie? O, to zaraz mama ci da. Waneska skupiona na jedzeniu. Głodna. Widzicie? To z głodnym Polakiem nie ma co rozmawiać. No, to tak. Ojejku, tatuś. I koniec urlopu. O, co szybko to dobrze się kończy. Jeszcze chciałam tam powiedzieć, bo tam Adam filmik jak wstawiał. Ja sobie oglądałam ten filmik i rzeczywiście na tych filmikach byłam troszkę smutna. Ale wiecie, jak się przyjeżdża na camping, pada deszcz, bo jak zwykle nas przywitał deszcz, no to nie dziwcie się, że czasami samopoczucie jest... Padał tak mocno. No mocno nie, ale no pada, trzeba było szybko to, wiesz, postawić go. Ale nie było I to wiesz, jakoś- czasami samopoczucie jest w ogóle inne, a po drugie ja też potrzebuję czasami jakby przedstawić się na... Ja też może za szybko oceniam ten camping, nie Adaś? Też powinnam trochę wstrzymać się, poczekać, wszystko oceniasz pobyć. za szybko. Później zmieniam zdanie, ale to, no to tak, akurat tak mam. Ogólnie jak oglądałam filmik, rzeczywiście tam byłam smutna, później to człowiek się rozkręcił, było fajnie. Bardzo miło wspominam ten camping, mimo wszystko, że te początki były takie naprawdę nie za ciekawe, jak oglądam, to tak nie za bardzo. Nie Adam. Ostatnio do Adama mówię, kurczę, no ale to tak jest. Ale camping był fajny i na pewno tam jeszcze wrócę. Nie to, że nie podobało mi się. Fajny, nie Adaś, taki kameralny ten camping był, nie? Tak, naprawdę bardzo mi się podobało. Mimo wszystko, że źle oceniałam naprawdę początki, ale naprawdę mi się podobało i naprawdę... Basen niby mały, ale tam w sumie to zawsze to sami byliśmy na tym basenie. Dokładnie, ale ja tam Nasz bym, Polak. Adam, no tam naprawdę sporo osób wejdzie, mimo wszystko, że malutki, ale fajny, kameralny, leżaczki czyściutkie, toalety, no, właściciel fajny, przysympatyczny, to też bardzo ważne jest, kontaktowy z osobami przyjezdnymi, nie Nikola, więc to też naprawdę bardzo miłe. No, także na pewno tam wrócimy, ale kiedy to jeszcze nie wiemy, zobaczymy, bo czas pokaże się. No, to tak jest. Ten camping
sumie też fajne jest, widzicie, tu mamy piękną okolicę, basen mamy fajny, Waneska przeszczęśliwa, kąpiel. Jedno, co jest minusem, to akurat tutaj ta woda. No tak, ja już mówiłam. Jedynie to, bo jednak no, mogli na przykład oczyszczać to akurat, wystarczy, ale... że wczoraj byliśmy. Dokładnie, No, no. znaczy wystarczy to, na wodę. chociaż po tym jak zobaczyłam tego raka, to mi się odechciało pływać. Więc No ale ogólnie, no jedynie jeszcze te toalety tak troszeczkę mogliby z tą wodą, bo ta woda jednak zimna, te naczynia się nieprzyjemnie myje. Znaczy nie, Jest tam takie znaczy- stanowisko, że można sobie nalać ciepłą wodę, ale trzeba mieć 2 miski. My niestety byliśmy nieprzygotowani do tych 2 misek i ja musiałam dolać do tej miski wodę, wszystkie rzeczy umyć, wypłukać, później jeszcze znów nalać, później znów zimną wodą płukać. No i więcej tego jest tej pracy. Ale dużo osób jest przygotowanych, nie wiem, niektórzy może wożą 2 miski, my tylko jedno wozimy, bo przeważnie na kampingach jest woda ciepła, no jest tu minus. Jak na taki camping, na takie opłaty, które ponieśliśmy tutaj, uważamy, że drogo, jak nie ma wody, nie ma tego, jednak. No ale nic, Waneska przeszczęśliwa, bo... Znaczy ja ci powiem, jedyny znaczy dla mnie jaki minus jest, to, że na przykład w prysznicach nie ma tej takiej wentylacji. I gorąco tam też Wentylacji jest. i po prostu się wycierasz z mokrej wody, ale nadal jesteś mokra. No bo tam taka mała, wiecie, jest taka luka tylko między drzwiami i gdzie, no taka gdzieś, no. I tam światło bardzo słabiutkie jest, no i zaraz wiecie, jak leci woda gorąca, to jest cieplutko. No ale nic, ale ogólnie to ja nie mówię, że są brudne, bo są czyściutkie, tam pani widzę i rano myje i po południu myje. To nie jest tak, że one są niemyte i brudne, bo są czyste. Tylko wiecie, jak jest dużo ludzi, dużo młodzieży, dużo dzieci, to wiecie jak to dzieci. Dzieci wchodzą do tych łazienek, to później to leży, czy papier, nie papier, bo ogólnie to czysty. Nie mogę powiedzieć, bo naprawdę zgrzeszyłabym, bo czyściutkie są. Kobiety dbają o to i tutaj ten ogród, to trawę i to wszystko. Tylko tyle, że mówię, że to mogliby te rodzice też zwrócić uwagę dla dzieci, żeby tam jednak, no ale tak na campingu. A tam w górach jednak czyściutko było. No to możliwe, że Włosi, no. No tutaj w tym domku, jejku, strasznie powiem wam, mam tak wczoraj głośno też się zachowywali. No, a tamten camping taki fajny, cichutki, klimatyczny, no ten słup trochę nam przeszkadzał i te drzewa, ale mimo wszystko bardzo fajnie. No ale to widzicie, tak się zamawia camping, nie wiadomo co zamawiamy, widzimy na zdjęciu, wszystko ładnie, czasami pięknie, później przyjeżdżamy i nie wszystko się sprawdza tak jakby się chciało. Także to tak. No, może muszę zmienić takie nastawienie i nie od razu oceniać może camping, tylko po jakimś czasie, tak jak to Adam robi, a ja tak trochę tak chaotycznie, pochopnie, ale to, że wtedy byłam taka smutna na tym filmiku, to nie znaczy, że później już nie byłam, że byłam cały czas smutna, bo nie, bo później byłam już normalnie, już i się śmiałam i żartowałam, tylko mówię, to początki takie są, bo ja jestem tak wrażliwa na tą pogodę i ten deszcz, że za każdym razem jak jedziemy to deszcz i wtedy byłam trochę taka zła, mówię, kurczę, znów deszcz, gdzie to ciepło. No, to także to tak, ale fajnie, no bo cały urlop 2 tygodnie chodziliśmy cały czas na ramionczka, w spodenkach króciutkich, ani tam jedynie w górach to miałam dresy. Tylko jedne dresy, bo w dżinsach w ogóle nie chodziłam. Miałam tylko dresy na wieczór i na rano, jak szliśmy do toalety, bo było czasami, jak to w górach rano chłodno jest, ale tak cały czas. Tylko tak, nie? A tu już w ogóle ani razu bluzy tu nie ubrałam, ani razu długich spodni nie ubrałam. Cały czas tak siedzę. Jedynie tam, jak tam byliśmy na kampingu, nie? To musieliśmy ubrać, bo rano i wieczory były takie trochę rześkie. No, to tak. No nic. Tam cały czas wiało. No, też. To też było akurat to, no. Ale też było ciepło, bo też były momenty, że się opalałam i Waneska się kąpała. Ale tam nie było tak, że nie wiało. Tam nie wiało, ale zaraz taki poryw. Poryw był, no. No. To taki kupiliśmy dżemik. Bardzo dobry, Nikola. Co? Smakuje ci? Przyłapałam ci. No, dobry, to Nikola. Bo zawsze ja wybieram truskawkę, malinę. A Nikola tym razem wybrała taki dżemik. A takie te masełko to tak nie za bardzo mi smakuje. No dziewczynom chlebek smakuje, nie? Znaczy, a te masło... I Gabi nie może przestać marudzić. Znów marudzi. No, bo wiecie co? Nie marudzę. Ojejku, przepraszam. Dobrze, że nie na ziemi. Widzicie? O, te masło, zaraz pokażę wam te.
one takie w smaku, takie nie jest takie śmietankowe jak to polskie masło, tylko takie smak taki dziwny. Nie marudzę, tylko mówię widzom, czy mi smakuje, czy nie smakuje. To nie jest marudzenie, Adam. Ja tylko, wiesz, mówię, że jak ktoś będzie we Francji, to tego masła jednak nie wiem, nie polecałam. Masło Jest taki dziwny smak ma. Nie wiem, ja tam też smarowałem, pomimo że mam swoje. Basen się zaczyna. O, no, basenik się zaczyna. A To pierdziel to leci, idę na basen. Adaś tutaj robi. Cały boczek zużyłeś? No. O kurczę, jaki wypasiony, na bogato, ojciec dzisiaj, oho. Tu już dzisiaj nic nie jesz, bo dzisiaj już na śniadanie takie bogate jesz. A wieczorem na kolację to suchy chleb będziesz jadł. Ale tego już nie nagrywamy. No już nie. Ojejku. O. No, taka jajecznica, ale to szkoda, że szczypiorku nie kupiliśmy wczoraj. Ale nic, już jest bogato, bo jest boczek. Nieźle, już nie wymagajmy, nie? No ale takie jedzenia są najsmaczniejsze, wiecie co? Normalnych talerzyków takich? Jakich? Twardych? Są. No to dajcie je, bo te papierowe to... A, to Nikola tam, Waneska czy ten, to wyjmijcie tam, na półeczce są. Dobra, no nic. Adaś niech robi, zaraz będę obiadać się, będziemy szykować i będziemy uciekać. A wy razem z nami. Uciekać i będziemy razem wspólnie zwiedzać. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better.